Dzisiaj dokończymy budowę Dodge'a Chargera. Zostały do wykonania jeszcze koła oraz kilka elementów nadwozia i innych detali. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom. Zapraszam na finałowy odcinek. Koła składają się z kilku części. Felgi, które otrzymujemy w zestawie, są dwuczęściowe i co ważne, przednie różnią się od tylnych. Z przodu do felg przyklejone są także tarcze hamulcowe, które znajdziemy wśród części pochromowanych. Składam na wszelki wypadek koła na sucho przed malowaniem, żeby upewnić się, z której strony pomalować wewnętrzne części felg. Jak widzicie, mam też wstępnie pomalowany kołpak. Na razie jeden na próbę. Za chwilę pomalujemy pozostałe 3. Wcześniej jednak maluję wewnętrzne połówki felg. Czarny, błyszczący podkład Vallejo nakładam też na te małe tulejki, które będą zamontowane wewnątrz szkół. Same felgi maluję następnie farbą metaliczną Vallejo Metal Color w kolorze stali. W czasie, kiedy felgi będą schły, zajmę się pozostałymi 3 połówkami kół, które mamy na ramce pochromowanej. Nie wymyśliłem lepszego sposobu niż pomalowanie tych felg po prostu pędzelkiem. Samo malowanie zajmie kilkadziesiąt minut, ale myślę, że warto. Przyda się do tego mokra paleta, dzięki której farba trzyma świeżość przez cały czas malowania. Dla przypomnienia, mokra paleta składa się z kawałka papieru do pieczenia, gąbczastej ściereczki, która jest nasączona wodą i całość leży wewnątrz takiej plastikowej tacki. W moim przypadku to jest przykrywka od pudełka z aerografem. Dolewam wody tak, aby gąbka była solidnie nasączona. Do malowania użyję czarnej matowej farby Vallejo Model Color. Malowanie tych felg jest mało komfortowe, przede wszystkim dlatego, że na chromowanych elementach praktycznie nie widać, co się maluje. Wszystko się od wszystkiego odbija i trzeba tutaj trochę wyczucia i spojrzenia na element z każdej możliwej strony. Jeżeli farba znajdzie się gdzieś, gdzie nie powinna, to bez problemu można ją usunąć zwykłą wykałaczką. Farbę usuwam również z sirup. Gumowe opony z zestawu mają dosyć wyraźne nadlewki na środku bieżnika. Usuwam je przy pomocy pilniczka. Montaż tylnych kół polega na sklejeniu ze sobą 2 połówek felg po wcześniejszym założeniu ich na oponę. W część wewnętrzną felgi wkładam bez przyklejania tulejkę, dzięki której koła będą mogły się teoretycznie obracać. Teoretycznie, bo akurat tutaj spasowanie jest na tyle ciasne, że koła będą się obracać raczej z dużym oporem. Można to rozwiązać przez delikatne powiększenie otworów w feldze, jeśli komuś zależy na tym, żeby koła się łatwo obracały. Przednie koła montujemy już nieco inaczej. Połówki felg sklejam ze sobą od środka, a tulejki wkładam tutaj do tarczy hamulcowej i tarczę przyklejam ostrożnie do wewnętrznej części koła. Używam kleju cyjanoakrylowego, ale można też użyć kleju do plastiku. Z miejsca klejenia tarczy trzeba tylko usunąć warstwę chromu, a z felgi w tym miejscu usunąć farbę. Po fakcie mogę powiedzieć, że farbę warto usunąć, nawet jeśli użyje się kleju cyjanoakrylowego, bo jest to połączenie dosyć mocno obciążone, a farba metaliczna stanowi najsłabsze ogniwo w tym połączeniu. Ja w każdym razie musiałem naprawić ten błąd, kiedy przy pierwszej próbie sklejania koło się rozpadło. Koła przyklejam do piast przy pomocy niewielkiej ilości kleju cyjanoakrylowego.
Mamy jeszcze elementy podwozia, które wymagają pomalowania. Dolny fragment karoserii, który znajdzie się z przodu, muszę pomalować na czarny połysk. Oraz mamy tylny panel, który nad zderzakiem będzie pomalowany czarnym półmatem, a pod zderzakiem, podobnie jak z przodu, będzie to czarny połysk. Części, jak widzicie, są już pomalowane podkładem. Teraz tylny panel maluję farbą Tamiya X18. W teście farb błyszczących, który może pamiętacie sprzed kilku odcinków, nie było farb Mr. Color, czyli Gunze serii C. Akurat miałem taką farbę na warsztacie i pomyślałem, że wykorzystam ją na tych dolnych listwach jako takie porównanie. Farbę rozcieńczyłem w proporcjach 1:1 rozcieńczalnikiem Mr. Leveling Thinner i nałożyłem jedną mokrą warstwę w taki sposób, aby farba od razu rozłożyła się równomiernie i stworzyła gładką i równą powierzchnię. Zostawiam te elementy do wyschnięcia na 24 godziny. Po wyschnięciu wygląda to tak i generalnie jest w porządku. Dopiero w dużym powiększeniu można dostrzec minimalną skórkę pomarańczy. Przód Dodge'a Chargera to ten charakterystyczny chromowany grill połączony z chowanymi światłami. W tym modelu światła są w pozycji zamkniętej i atrapy znajdujące się po drugiej stronie reflektorów tworzą przedłużenie tej kratki. Aby nadać trochę bardziej realistyczny wygląd tej części, to postanowiłem pomalować kratkę grilla czarnym waszem. Używam tutaj produktu firmy Tamiya, jest to Panel Line Accent Color, ale można użyć dowolnego innego czarnego washa. Na tylnym panelu maluję markerem Mołotow chromowane ramki, jedna większa przez całą szerokość elementu oraz dwie wokół świateł. Obudowy tylnych lamp są elementami już pochromowanymi. Ułatwieniem jest też to, że szkła są zabarwione na czerwono i nie trzeba ich malować. Przy pomocy kleju Clearfix wklejam je na miejsce. Po odcięciu lamp z ramek pozostają jeszcze miejsca pozbawione chromu, które mogą być potem widoczne. Zamaluję je chromowym markerem Mołotow. Ten sam zabieg wykonuję dla innych chromowanych części. Pióra wycieraczek maluję pędzelkiem czarną matową farbą Vallejo, tą samą, której użyłem przy malowaniu felg. Przy okazji maluję też wnętrze końcówek rur wydechowych. Po wyschnięciu chromu na lampach wklejam je do tylnego panelu
Jak widzicie, w międzyczasie na środku nałożyłem jeszcze kalkomanię i teraz potraktuję ją płynem Microsol, aby lepiej ułożyła się na wypukłym napisie, na którym jest umieszczona. Pozostaje jeszcze przykleić zderzak na swoim miejscu. Zostało jeszcze do przygotowania kilka drobiazgów. Mam tutaj korek wlewu paliwa, lusterka, tablice rejestracyjne i klamki. Ubytki chromu na tych częściach poprawiam markerem. Do maski trzeba jeszcze przykleić zawiasy. Ponieważ będzie to część dosyć mocno narażona na uszkodzenia, to usuwam z miejsca klejenia farbę i przyklejam zawiasy klejem Tamiya Extra Thin. Przednią listwę oraz grill ze zderzakiem po wstępnych przymiarkach mocuję do karoserii, używając niewielkiej ilości kleju cyjanu akrylowego. Do układu wydechowego przyklejam chromowane końcówki rur. Na miejscu ląduje też korek wlewu paliwa. Przyklejam wycieraczki i tutaj staram się nałożyć klej cyjanoakrylowy możliwie jak najdokładniej, bo jeden zły ruch i klej może znaleźć się na szybie albo na lakierze, a w takim miejscu to bardzo szpeciłoby model. W podobny sposób przyklejam klamki oraz lusterko boczne. Na grillu mamy symbol RT, skrót od Road Track, co oznaczało według producenta, że samochód ten nadawał się zarówno na drogę, na szosę, jak i na tor wyścigowy. No i z takim silnikiem, jaki jest pod maską, wcale nie był to tylko chwyt marketingowy. Litery RT maluję na czerwono, mimo że w zestawie jest kalkomania na to miejsce. Pod przednim zderzakiem powinny znaleźć się jeszcze lampy kierunkowskazów i świateł postojowych w jednym. Ich wnętrze maluję chromem Mołotow i następnie przyklejam klosze. Oczywiście wygodniej byłoby to zrobić przed przyklejeniem listwy. Jak widać, za bardzo się tutaj pospieszyłem. Na karoserii po bokach z przodu i z tyłu mamy jeszcze światła obrysowe połączone z kierunkowskazami. W zestawie są one w formie kalkomanii. Kolejne kalkomanie to napisy Charger na krawędziach winylowego dachu. Tablice rejestracyjne można wybrać z kilku wzorów, ale trochę szkoda, że wszystkie oznaczenia są dla krajów europejskich w tej wersji modelu. Dlatego zdecydowałem się na takie salonowe czarne tablice, które nakładam na chromowane płytki. Gotowe tablice przyklejam do zderzaków. Ostatnim akcentem będzie lusterko wewnętrzne, o którym zapomniałem wcześniej w trakcie montażu wnętrza do karoserii. Mam tu jeszcze taki drobiazg, prezent od sympatycznego klienta, którego pozdrawiam i dziękuję. Są to wycięte ploterem w folii samoprzylepnej choinki zapachowe. Przykleiłem jedną do lusterka i całość wkleiłem ostrożnie do wnętrza. I tak oto seria z budowy Dodge'a Chargera dobiegła końca. Model można uznać za skończony. Idealny na pewno nie jest, ale też moje doświadczenie w budowie modeli samochodów nie jest zbyt okazałe. Wiele rzeczy tutaj robiłem po raz pierwszy. Najwięcej problemów
sprawił mi lakier na karoserii. Z tego etapu budowy nie jestem do końca zadowolony. Można to było zrobić lepiej. Natomiast z rzeczy, które sprawiły mi przy budowie najwięcej frajdy, a i wyszły nie najgorzej, to na pewno komora silnika i wszystko co pod maską. Ilość tych drobnych detali tutaj robi swoje i wygląda całkiem fajnie. Co do samego zestawu, jego jakości, spasowania części, to było tak jak przewidywałem. Model jest dosyć wymagający, może nie ze względu na stopień skomplikowania, ale jest tutaj dużo niedoskonałości. Właściwie każdą część trzeba przed przyklejeniem dokładnie obejrzeć, przymierzyć, usunąć nadlewki. To jest też czasochłonne i może też trochę zrazić początkujących. Niestety w przypadku modeli muscle carów nie mamy wielkiego wyboru i trzeba się cieszyć z tego, co jest na rynku dostępne. Jak widać, jednak przy odrobinie cierpliwości model ten daje się złożyć. No cóż, bardzo dziękuję Wam za uwagę, za to, że razem ze mną przebrnęliście przez cały proces budowy. Mam nadzieję, że tak jak ja nauczyliście się czegoś nowego. A w kolejnej serii, zgodnie z zapowiedziami, będę budował model okrętu. Co to będzie dokładnie, już prawie jestem zdecydowany, ale o szczegółach powiem w następnym filmie. A zatem do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, cześć!